Cześć, witam Was serdecznie w moim nowym kanale Gdzie dać nura. W mojej serii będziecie się dowiadywać na temat różnych miejsc nurkowych i różnych baz nurkowych na świecie. Będziecie mogli poznać, jak wygląda nurkowanie w innych krajach. Dowiecie się na temat cen, dowiecie się na temat tego, co jest atrakcyjne w danym miejscu i tak dalej. Jesteśmy w tej chwili, słuchajcie, w Wietnamie. Co do Wietnamu. W Wietnamie generalnie nie można nurkować, słuchajcie, nieformalnie. Tylko i wyłącznie w towarzystwie lokalnego dive mastera, który musi to nurkowanie zgłosić. Także nie ma mowy o tym, żebyście sobie przywieźli swój sprzęt i poszli puścić gdzieś dać nura. Nikt Wam też nie wynajmie sprzętu bez wiedzy, że macie ze sobą dive mastera. Nawet jeżeli chcielibyście wypożyczyć tylko butlę, nikt Wam tej butli nie wypożyczy, jeżeli nie wylegitymujecie się z tego, że jest z Wami lokalny dive master. To tyle jakby słowem ogółu, więc musicie nurkować tutaj z bazą nurkową. Wiele kurortów, które tutaj funkcjonują, mają swoje wewnętrzne bazy nurkowe, czy tam centra nurkowe, jak to tak zwał. Takich centr nurkowych przy bazach turystycznych, przy kurortach turystycznych jest dużo. Są one raczej zamknięte. Ja będę przedstawiał Wam bazy, które są ogólnie dostępne i otwarte. Jeżeli oczywiście decydujecie się na wykup wycieczki jakiejś stacjonarnej z danym kurortem, to wtedy wiedza przekazywana przeze mnie jest Wam niepotrzebna. Natomiast jeżeli chcecie wybrać się do Wietnamu z wolnej ręki, z wolnej stopy, to zapraszam do oglądania dalej. Jesteśmy w miejscowości Hoi An, to jest centralna część Wietnamu, czyli Wietnam środkowy. Generalnie na północy Wietnamu, czyli przy granicy z Chinami, czy na wysokości Hanoi, troszeczkę niżej. Tam nie ma nawet, tam jest jedna baza nurkowa na wyspie Cat Ba. To jest tylko jedna baza nurkowa, ale moim zdaniem nawet nie ma sensu tam jechać z tego prostego powodu, że morze jest bardzo brudne i wizura jest po prostu do niczego. Tutaj w centralnym Wietnamie tych baz jest troszeczkę więcej. W samym Hoi An, w którym ja jestem, są 3 bazy nurkowe. W Da Nang, który jest od nas oddalone o jakieś chyba 30-40 km, są kolejne 3-4 bazy nurkowe, a potem dopiero szukajcie baz nurkowych na południowym Wietnamie. Woda tutaj jest w miarę czysta, o przejrzystości powiem Wam później, natomiast jeszcze co do samych baz, tak jak powiedziałem, w Hoi An jest ich 3. Ja Was zapraszam dzisiaj na wycieczkę z jedną z tych baz. Według mnie, z opinii internautów i słów miejscowymi tutaj z lokalsami, wybrałem najlepszą. Jest to baza nurkowa Tiger Fish. A, jeszcze jedno słowo, słuchajcie, odnośnie samego Hoi An. Hoi An to jest bardzo fajna miejscowość wypoczynkowa, typowo turystyczna. Nie wiem, do czego to porównać, no ale tak jakby, no nie wiem, jak Hurghada powiedzmy w Egipcie. Miejscowość ustawiona typowo pod turystów, tylko że Hurghada jest dużo większa, bo ta miejscowość tutaj Hoi An to jest 70 000 mieszkańców, więc nie jest ona za wielka. Hoteli jest całe mnóstwo, hosteli również. Cena zależy oczywiście od tego, jakiego oczekujecie standardu. Ja nie jestem wymagający, ale powiem Wam szczerze, że hotel, który wynająłem, to się nazywa hotel, nie hostel, aczkolwiek bardziej przypomina hostel niż hotel, zaskoczył mnie zarówno jakością, jak i ceną. Z tego prostego powodu, że jestem w Wietnamie dłużej i już miałem przyjemność, bądź nieprzyjemność korzystać z usług różnych hoteli. Ten hotel jest wyjątkowo dobry, jak za te pieniądze. Płacę 50 zł, słuchajcie, za dobę. To jest jedynka akurat, ale całkiem obszerna, więc cena jest naprawdę rewelacyjna, a jakość jest bardzo dobra, za to cenę oczywiście. Nie ma żadnych latających karaluchów, jest bardzo czyściutko. W innych hotelach niestety, w których płaciłem nawet większe kwoty, te karaluchy to jest rzecz codzienna. Tutaj karaluchów w tym hotelu, w którym ja jestem, nie uświadczycie. Widać, bo tam tym hotelem zajmuje się mąż z żoną, czyli właściciele się zajmują osobiście, pilnują tego, widać, że jest bardzo czysto zadbane. No i pokoje są naprawdę w porządku, nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli szukacie Sheratona, no to oczywiście hotel, w którym ja się znajduję, Wam nie będzie odpowiadał. Szukajcie wtedy Sheratona, ale tak jak mówię, znajdziecie tutaj standard od najniższego i najsłabszego do najlepszego. Jeżeli Was w ogóle pokoje łączone interesują, to od 25 zł za dobę możecie znaleźć miejsce noclegowe do kilku tysięcy złotych, także to wszystko zależy, czego oczekujecie. Dobra, słuchajcie, już nie będę Was zanudzał, zapraszam do oglądania dalej, dowiecie się coś więcej na temat samej bazy nurkowej i miejsca nurkowego, do którego dzisiaj pojedziemy. Wejście do portu. Wejście do portu w Hoi An.
miejsce cumowania łódek, między innymi łódek PADI. Tak to wygląda tutaj, troszeczkę łódeczek jest. Ale idziemy za chłopakiem z naszego biura i popatrzcie się, ich łódka jest jedną z najładniejszych. Tiger Fish. Słuchajcie, załoga jest bardzo elastyczna tutaj. Chociażby taki fakt, że Wietnam słynie z tego, że jest dużo straży przybrzeżnej, dużo wojska wszędzie. Więc mają swoje wymagania, jak chociażby pobyt na łodzi obowiązkowo w kamizelkach ratunkowych. Natomiast tutaj załoga pozwoliła nam 4 minuty po przepłynięciu punktu kontrolnego ściągnąć wszystko i się wyluzować. W tych kamizelkach byśmy się utopili po prostu w płocie. Zobaczcie, jak wygląda łódka. Łódka jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Wisi sprzęt. Nie ma dzisiaj dużo osób nurkujących, bo tylko 4. Reszta to ludzie, którzy są na snorkli. W tym miejscu morze akurat nie jest za czyste, ale mam nadzieję, że popłyniemy w miejsce, gdzie to morze będzie bardziej klarowne. Na łódce można chodzić w klapkach. To nie jest tak na w Egipcie, że trzeba klapki ściągać przed wejściem do kabiny. Ale jest naprawdę czysto wszędzie. Łódka nie jest imponujących rozmiarów, więc nie nadaje się dla większej grupy. Myślę, że tak do 15 osób. Jesteśmy w tej chwili na statku razem z kolegą tutaj z centrum nurkowego. Przejdziemy teraz do tematu. What is your name? My name is Sin. And you are instructor? Yes, I'm a diving instructor Diving instructor in of the Tigerfish diver. Tiger Fish diver. Okay, what can you say about diving season here in Vietnam? The diving season we start in like February until like October. You know, that's the high diving season. So we're doing like maximum about like 7 or 8 months a year. Okay, So- why cannot we dive in another month? Because you know on the other month, so that's the rainy season. So the visibility not very good underwater. So we can't dive on that time, and it's quite rough as well. So we can't go out. How many places of diving places you have here? We got 10 dive spot here. 10 different dive spot in Kuro Jam. And different spots. Yes, dive side, yeah. And what can you say about your diving center? For how long do you work here, and how many people works here? I'm working for this dive club for like almost like 16 years already. So we've got nice staff. You know, we all locals. You know, like we're doing this for a very long time. You have complete equipment for everybody. Yes, we got all the diving equipment, even the snorkeling masks and snorkels for the for people diving and snorkeling on our boat. So what kind of services do you have? We got like people like can do fun dive if people got the diving certificate, and for people like without diving license we call the try dive for people first time try to diving. So the try diving we go maximum only 6-7 meter deep, and the time is about like half an hour. And for fun dive we can go for like 20-30 minutes. And the maximum time about 1 hour. Do you organize the individual dives here? Yes. We it's normally like we got the fun dive group, for maximum like 4 people on one group. Okay, on one group underwater. Underwater. But yes. on the boat? And on the boat we can take like normally we take like about 10-12 diver on the boat, and the rest is the snorkeler. On a boat we can take like maximum like 33 people on this boat. 23 people. 33, yes. It's a lot. Yeah. So if someone want to come to you in a big group, you can We can organize it. Yeah, we organize everything, even the car pickup from the hotel for free, including and lunch including water, coffee and tea, some fruit on the boat as well. Is there any discount for groups? We got a discount for group, depend for how big of group. Yeah. Of course. And another way, if there is a man who wants to dive individual but he has a wife and children, can they go with him to the boat? We can go together on the boat, and then the diving we can go a different group, and the snorkeling we go on the different But group. without snorkeling. Can they, Without snorkeling, people can stay on boat. Yeah. Is it all, they must pay for you? We pay for something, but not
the same price with the snorkeling and diving. Okay, so Yeah. say us about prices now. About the price, we got the brochure. Can I get the brochure? So for fun dive, you know, single dive, 1.3 million dong per person Right? for one I will dive. translate it to Polish currency now. Yeah. W takim razie jedno nurkowanie, słuchajcie, dla buddy nurków to jest 1 300 000 dongów, czyli jakieś 260 zł. And the try dive is 1.5 million dong for one dive. Dla osób, które nurkują pierwszy raz, mają zejście po prostu szkolne z instruktorem, to jest 1,5 miliona. Czyli jakieś 300 zł. And for snorkeling is 1.1 million dong per person. Snorkeling kosztuje jakieś 220 zł, czyli snorkeling nie powiem, żeby się specjalnie opłacał, tylko że w tej cenie macie przejazd łódką, macie odbiór z hotelu, macie lunch całkiem sympatyczny, lunch i smaczny. No i co chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, i jeżeli robicie 2 nurki, a nie jeden, to wtedy cena jest niższa, wtedy cena jest cena za jedno nurkowanie wtedy jest niższa, przy 2 nurkach to jest 2 miliony dongów, czyli 400 zł. What about night diving? The night diving, we can't go out at night here. The military, they're not allowed for the boat to go out at night. Nocne nurkowanie jest niemożliwe w Wietnamie, jest to po prostu tutaj lokalnie zabronione. Tutaj mamy kapitana i właściciela całego centrum nurkowego. What is your name? My name is Men? Men. Słyszeliście, na imię ma Meng. Sympatyczny facet i piękna łódka. My name is Leo. I'm a dive master and the dive guy for Basel today. Okay. Alright, so like I tell you before, for the way we are going today, if you slope it down like this, alright? We will start at the shallow water, we will going down until the still good visibility
Tutaj macie tablicę na łodzi z najczęściej występującymi stworzeniami pod wodą tutaj, gdzie oni nurkują. Słuchajcie, dla ludzi, którzy nurkowali w Czerwonym Morzu w Egipcie, jak nurkowaliście, a podejrzewam, że 99% z Was robiło takiego nura, to nie ma tu jakichś specjalnych zaskoczeń na tej tablicy. Muszę Was zmartwić, bo rozmawiałem i nie ma tu w ogóle rekinów, więc tego nie zobaczycie. Nie ma żółwi, tego też nie zobaczycie. A mam nadzieję, że mimo wszystko warto tutaj zanurkować, o czym dowiemy się za chwilę. Właśnie się rozpoczęła akcja Straż Przybrzeżna i wszyscy muszą na nowo nałożyć kamizelki. Taki obowiązek w Wietnamie, że wszyscy muszą nosić kamizelki. Akurat oni pozwalają kamizelki ściągnąć, jeżeli tylko Straży Przybrzeżnej nie ma gdzieś w pobliżu. Dziewczyny nakładają kamizelki, bo dobijamy do brzegu. Tutaj kolor wody jest już zupełnie inny. Wygląda to dużo lepiej, chociaż przejrzystość, o której powiedział Dive Master, na poziomie 10 metrów to też nie zachwyca. Ale 2 dni temu był porządny sztorm tutaj w okolicy, więc to będzie powód, że ta woda nie jest aż tak przejrzysta w tej chwili. Dobiliśmy do brzegu wyspy. Jeden z gości z obsługi musiał polecieć, wypełnić formalności, bo każde nurkowanie jest tutaj rejestrowane. Musiał podać imiona, nazwiska wszystkich ludzi nurkujących, godzinę, miejsce i tak dalej, więc biurokracja jest dość znaczna. Nie ma opcji nurkowania w Wietnamie, słuchajcie, bez dive mastera lokalnego. Wszystko musi być zarejestrowane. Dobra, czas się przygotować do nurka. Zobaczymy, co będzie pod wodą za chwilę. Do zobaczenia po powrocie. Dzisiaj nurkujemy u wybrzeży wyspy Ham, albo Cham, bardziej po ichniemu. Nasz Ham to tak się słabo kojarzy. Sceneria bardzo atrakcyjna. Łódka zaparkowana bardzo niedaleko od brzegu. Zejście do wody dość strome, aczkolwiek nie jest tu bardzo głęboko. Widoczność pod wodą w tej chwili, słuchajcie, wizura jest na poziomie 10 metrów, więc nie za bogato. Szału nie ma. Jeżeli nurkowaliście w Morzu Czerwonym, to tam jest zdecydowanie więcej życia niż tutaj. Powiedziałbym, że to jest coś pośrodku między Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym. Jest ciekawie, jest kilka fajnych rzeczy, które można sobie oglądnąć, ale dupy nie urywa tam pod wodą, nie. Ale jak już jesteście w Wietnamie, no to trzeba zanurkować, pewnie, że tak. Łódka przyjemna, ekipa duża, słuchajcie, w tej chwili na łodzi jest około 10 turystów, z tego 4 nurkujących i 6 snurkujących, a obsługi jest 5, czyli wypada 2 osoby na jednego człowieka, dlatego pod wodą jest w porządku, bo grupy są nieduże. Dobra, słuchajcie, podsumowując dzisiejszego nura, co mnie zaskoczyło pozytywnie, a co mnie zaskoczyło negatywnie pod wodą. No cóż, sami widzieliście ujęcia, jak to wygląda. Co prawda moja kamera troszeczkę tnie kolory, ale generalnie nie jest aż tak kolorowo tutaj jak w Egipcie. Więc to jest to, co mnie zaskoczyło negatywnie, i życie też jest trochę uboższe znacznie uboższe niż to, które widziałem na rafach
Morzu Czerwonym. Trochę to przypomina takie słabsze, wymierające rafy Morza Czerwonego. Na pewno jest tu więcej życia niż na przykład w Morzu Śródziemnym czy Czarnym, w którym nurkowałem, ale Morze Czerwone na tą chwilę stawiam jako numer 1. Tak czy inaczej, będąc tutaj, na pewno warto jest tego nura puścić. Bardzo przyjemne są kwestie związane z temperaturą. Byłem na głębokości dzisiaj tylko 16 metrów, więc nie tak głęboko, ale temperatura, słuchajcie, na 16 metrach wynosi między 27 a 28 stopni, w zależności od tego, gdzie konkretnie jesteście. Więc jest bardzo ciepło, natomiast temperatura morza przy powierzchni wynosi między 29 a 30 stopni. Więc ta woda jest naprawdę cieplutka jak zupa, a jak wyjdziecie, na dodatek wychodzicie... Aha, jeszcze muszę dodać, że dzisiaj jest, słuchajcie, 4 lipca, więc temperatura jest powietrza na poziomie 36 stopni w cieniu. Więc jak wychodzicie z wody, to jest naprawdę przyjemnie. Nawet ten wiaterek, który wieje, to on wcale nie powoduje, że jest Wam zimno. W Egipcie czasami zdarzało mi się, zwłaszcza jeżeli nie byłem w lecie, tylko w okresie zimowym, zdarzało się, że wychodzicie z tej wody i jest jednak zimno, bo ten wiatr jest w miarę chłodny, temperatura powietrza może mieć tam 20-23 stopnie, no więc ten chłód jest odczuwalny. Natomiast tutaj wychodzicie i jest ciepluteńko, fantastycznie, to jest na pewno ogromny plus. Rekinów tutaj niestety nie znajdziecie, płaszczek tutaj nie znajdziecie. Uwaga, ważna sprawa, wraków tutaj nie znajdziecie. Wszystkie wraki rząd Wietnamu podjął decyzję, żeby podnosić z morza. Nawet byłem świadkiem w miejscu, w którym nurkowaliśmy. Kawałek dalej akurat podnoszono wrak statku, który zatonął w zeszłym roku, więc tu nic na dnie nie zalega. Jest to może o tyle lepiej, że to morze nie będzie zaśmiecone, ale po eksploracji dzisiaj widać było, że i tak chyba działalność człowieka wywiera negatywne skutki, powoli te rafy tutaj wymierają. Kończąc temat, w skali, jeżeli byśmy mieli sobie utworzyć jakąś skalę od 1 do 10, ja tego nura oceniłbym na poziomie jakiejś takiej 6. Tak czy inaczej, warto zawsze zobaczyć i sprawdzić. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się coś więcej na temat nurkowania w Wietnamie, jeżeli chcielibyście dostać kontakty ode mnie zarówno do bazy nurkowej, jak i do hotelu, który tutaj wynajmowałem, czy wynajmuję, to piszcie do mnie w komentarzach, bez problemu powiedzą się z Wami, podzielę. Na pewno wszystko, co wiem, to Wam powiem. Natomiast jeżeli macie pytania jakieś i chcielibyście też zwrócić mi uwagę, że czegoś w tym moim filmie brakowało, że coś powinienem dopowiedzieć, a tego nie zrobiłem, napiszcie chętnie przy następnym odcinku, który będę już prowadził najprawdopodobniej z Kambodży, to chętnie Wasze uwagi uwzględnię. Także trzymajcie się i jeżeli dotrwaliście w ogóle do tego momentu, to serdecznie dziękuję, dajcie mi łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, a ci, którzy chcą dostawać powiadomienia o moich kolejnych filmach, naciskajcie subskrybuj. Dzięki i do zobaczenia, cześć!